Cześć, ja jestem Ula i jestem producentem sznurka poliestrowego Polyarn. Zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie na już obiecywany na naszych mediach społecznościowych tutorial na torebkę Koko, która jest bardzo uniwersalna, praktyczna, no i dodatkowo świetnie wygląda w każdym kolorze. Ja już ich wykonałam 7 różnych, no i to na pewno nie koniec. W naszym sklepie możecie też zakupić gotowe już na wymiar podane w filmie podszewki bawełniane, także to taka opcja dla tych, co niekoniecznie lubią się z maszyną do szycia. No i nie przeciągając dłużej, zapraszam. Do wykonania naszej Koko potrzebne będą 2 motki sznurka poliestrowego płaskiego 5 mm Polyarn, zapięcie do torebki na ząbki, 2 karabinczyki, 4 kółka otwierane, moje są w rozmiarze średnim, łańcuszek, ja z reguły wykorzystuję 105 cm, przy moim wzroście 166 no i narzędzia, czyli szydełka w rozmiarach 4,5 oraz 5 mm, nożyczki, igła, zapalniczka i 4 markery w dowolnym kolorze. W tym miejscu chciałabym Wam też pokazać, jakie gotowe podszewki do Koko możecie kupić w naszym sklepie pod adresem www.polyarn.pl. Podszewki są uszyte z bawełny. W kieszonce w górnej części jest takie delikatne usztywnienie plastikowe. Zapobiega to przede wszystkim rozciągnięciu się kieszonki podczas używania torebki. Na tą chwilę mamy kolory szaro-biały, czarno-zielony i biało-czarny, ale oczywiście tą gamę kolorystyczną będziemy powiększać. Jeśli jednak macie jakieś sugestie czy pytania na tą chwilę, to zapraszam Was serdecznie do kontaktu, na przykład poprzez nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas zarówno na Facebooku, jak też i na Instagramie. Do wszywania ja używam bezbarwnej żyłki. W naszym sklepie do kupienia jest w takim nawoju 5-metrowym. Zaczynamy zatem naszą torebkę. Początek to szydełko w rozmiarze 4,5 mm i 26 oczek łańcuszka. Szydełko mniejsze, ponieważ nasz początek robótki to jest klapka, no i w tym momencie tworzymy brzeg naszej torebki, czyli nie chcemy, żeby on był jakiś specjalnie duży, szeroki i mocno rozciągnięty. Po wykonaniu 26 oczek łańcuszka zmieniamy szydełko na 5 mm, wykonujemy jeszcze jedno oczko łańcuszka i w drugie oczko od szydełka wbijamy się w górną nitkę oczek łańcuszka i zaczynamy przerabiać po kolei półsłupki. Zachęcam Was do takiego odwijania, jaki widzicie na filmie, sznurka z motka, ponieważ minimalizuje to skręt sznurka, co na początku może nie jest tak uciążliwe, ale później pod koniec, czy nawet w połowie już torebki, no, trochę uprzykrza nam życie taki skręcony sznurek. Pracujemy do końca rzędu półsłupkami. I jak już zrobimy cały rząd naszych półsłupków, czyli łącznie 26, wykonujemy oczko łańcuszka i odwracamy robótkę i przechodzimy do drugiego rzędu. Pokażę Wam jeszcze raz, żeby dobrze było widać. Oczko łańcuszka, przekręcamy robótkę i w drugie oczko od szydełka
tylną nitkę, wbijamy się i wykonujemy półsłupek. I tak drugi rząd. Półsłupki w tylną nitkę. Drugi rząd już prawie za nami, więc przystępujemy do trzeciego. Czyli ponownie oczko łańcuszka, obracamy robótkę i w drugie oczko od szydełka wbijamy się w tylną nitkę, ale tutaj dodatkowo przebijamy się również przez poprzeczną nitkę z tyłu robótki z poprzedniego rzędu i robimy półsłupek, czyli przez dwie nitki i półsłupek. I w ten sposób pracujemy do końca rzędu. Pierwsze oczko starajcie się trzymać w naprężeniu, natomiast drugie oczko, czyli naszego półsłupka, możecie mieć troszkę luźniejsze. Dzięki temu nie będzie dziur, żadnych prześwitów w naszej torebce, a będzie ona taka dość mięsista, elastyczna, nie taka mocno ściągnięta. O, patrzcie, jak nam się pięknie prezentuje już początek naszej torebki. Tutaj się stworzył taki cieńszy brzeg. Tutaj będzie nam dobrze wbić nasze zapięcie na ząbki. Będzie nam łatwiej je zamontować. Pracujemy dalej do końca trzeciego rzędu. Cały czas wbijamy się w dwie nitki poprzeczne. Kończymy trzeci rząd i przechodzimy do czwartego. Oczywiście, tak jak w poprzednich, oczko łańcuszka, obracamy robótkę i w drugie oczko od szydełka wbijamy się w tylną nitkę i również w poprzeczną nitkę z poprzedniego rzędu, czyli półsłupek przez dwie nitki. I tak pracujemy do końca. Ja już tutaj mam zrobiony kawałek. Popatrzcie, to będzie nasza klapka. Robię dalej, jednak skończył mi się sznurek, więc pomyślałam, że w tym miejscu pokażę Wam, jak w miarę w niewidoczny sposób dołączyć sznurek z nowego motka. Robimy półsłupki, w tym przypadku przez dwie poprzeczne nitki, tak jak to było do tej pory. W połowie naszego półsłupka dołączamy nitkę z nowego motka, sznurek z nowego motka i pracujemy dalej naszymi półsłupkami.
kończymy rząd. Więc oczywiście oczko łańcuszka, przekręcamy robótkę. Staramy się, aby nasze końcówki sznurka były po lewej stronie. Popatrzcie, tutaj zaraz Wam pokażę, że lewa strona to jest ta strona z takim naszym schodkiem, który nam się stworzył. Ponieważ tutaj będzie węzełek i tutaj będą wtopione końcówki sznurka. Staram się to robić w miarę niewidocznie, no bo tak naprawdę tutaj i tak będzie podszewka, która to będzie zasłaniała, ale jednak lubię, jak jest wszystko ładnie pochowane. Zawiązujemy raz, tyle wystarczy. O, tutaj widzicie, że to jest nasz schodek, jest w górę, czyli jesteśmy teraz na lewej stronie naszej torebki. I pomiędzy nóżkami półsłupków przeciągamy nasz sznurek, zawijając go tak, aby był jak najbliżej brzegu. Ucinamy końcówki, zostawiając kilka milimetrów sznurka i przypalamy te końcówki zapalniczką, od razu dociskając do naszej torebki, tak aby wtopiły się one między oczka. W ten sposób mamy bardzo ładnie połączone końcówki sznurków. O, widzicie? Tutaj widać. A my możemy dziergać naszą torebkę dalej. Dziergamy, aż uzyskamy 22 takie poziome pętelki. Mamy już zatem zrobione 22 pętelki wzwyż, czyli tak naprawdę 44 rzędy naszej torebki. Zaczynamy kolejny, czyli wykonujemy oczko łańcuszka i pierwszy półsłupek przez dwie poprzeczne nitki. I tutaj tą pionową nitkę zaznaczamy sobie markerem. Zrobimy tak z jednej i z drugiej strony, ponieważ tutaj jest początek dna naszej torebki. I w momencie, kiedy zaznaczymy sobie na prosto nasze dno, następnie dorobimy od razu do naszej torebki dorobimy boczki, to będziemy mieli mniej zszywania i jednocześnie będzie ona ładna, prosta. Nie będzie nam się wykrzywiała w żadną stronę. Także robimy dalej do końca rzędu
i pokażę Wam, jak umieścić drugi marker. Nasze dno torebki będzie miało 4 takie poziome pętelki, czyli tak naprawdę 8 rzędów. Natomiast frontowa część torebki będzie miała 11 rzędów. No i popatrzcie, kończymy już ten nasz rząd z markerami. Wykonujemy ostatni półsłupek i w tą naszą pionową nitkę, najbardziej brzegową, wbijamy marker. I lecimy dalej. Wykonujemy tak kolejne rzędy, tak jak już wspominałam, aby nasze dno miało 8 rzędów, czyli 4 takie poziome pętelki. I wówczas umieszczamy kolejne 2 markery, tak jak to robiliśmy tym razem. A tutaj pokażę Wam, jak wygląda cała konstrukcja torebki Coco. Zaczynamy w tym miejscu od dołu i wykonujemy 26 oczek łańcuszka. To jest nasza pierwsza część robótki, czyli 22 takie nasze panele, czyli te nasze 22 poziome pętelki. Następnie dno, czyli 4 nasze poziome pętelki i 11 pętelek. To nasza frontowa część, wewnętrzna frontowa część torebki. Szerokość naszej torebki i wysokość. I aktualnie jesteśmy tutaj w tym miejscu, umieszczamy markery po to, że jak skończymy tą główną część, największą, to w tym miejscu dorobimy sobie boczki torebki, żeby tylko zszyć w tych miejscach, wykonać małe 4 szwy. Ja już kończę tą największą część pracy przy Coco, czyli ten główny, duży panel. Wykonuję więc ostatni półsłupek, oczko łańcuszka i ucinam sznurek. Oczywiście przypalam sobie końcówkę, bo sznurek poliestrowy lubi się strzępić. Wyciągam sznurek, ale wrobienie go zostawiam już sobie na sam koniec. Tak wygląda główna część Coco i tutaj jak sobie pozawijamy, to już zaczyna nam to nabierać właściwego kształtu. Popatrzcie, tutaj jest front, tutaj będziemy wkładać nasze zapięcie z ząbkami. A tu widać dokładnie, po co nam były nasze markery. Tu będziemy budować boki torebki. I korzystając z okazji, chciałam Wam jeszcze pokazać, jak ja lubię dopieścić Coco, ponieważ lubię, jak wszystkie te nasze poziome pętelki są takie ładne, są proste
i z reguły podczas robienia wykorzystuję igłę, którą po prostu poprawiam, jeżeli zauważę, że jakaś pętelka jest wywinięta, przekręcona, skrzywiona, to igłą naciągam i poprawiam tak, żeby była ona ładna, płaska. Uwierzcie mi, wtedy efekt torebki Koko jest gwarantowany. Koło tej torebki nie da się przejść obojętnie. I jesteśmy na etapie tworzenia boków. Lewa strona do dołu, czyli ta z tym naszym schodkiem. Prawa strona do góry. Bierzemy nitkę, sznurek z motka i tam, gdzie mieliśmy włożony marker, wykonujemy oczko łańcuszka. Przeciągamy sznurek, oczko łańcuszka i w to samo miejsce pierwszy półsłupek. Tutaj później jak tą nitkę będziemy wrabiać, jak ją zaciągniemy, to będzie nam ładnie tutaj widać tylko półsłupek. I wykonujemy, tak jak na filmie, 4 półsłupki. Widzicie? Tutaj mamy ładne 4 półsłupki od markera do markera. Zatem przekręcamy oczko łańcuszka i tak jak na początku naszego głównego panelu robimy w tylną część naszego oczka kolejne półsłupki. Czyli to będzie nasz drugi rząd. I ponownie oczko łańcuszka, przekręcamy robótkę. I tutaj, jako że już to jest nasz trzeci rząd, wbijamy się i półsłupek przerabiamy przez 2 poziome nitki. Dokładnie tak samo jak na panelu głównym. I tak pracujemy, aby uzyskać ilość pętelek taką samą jak ten nasz wewnętrzny front, czyli dokładnie 11. Boki naszej torebki gotowe. Tutaj popatrzcie, ten schodek jest na dole, zarówno w tym głównym panelu, jak i w tych panelach bocznych. No i nie pozostaje nam nic innego jak szycie. Możemy tutaj wykorzystać po części nitki, które nam zostały z dziergania torebki, a ja przygotowałam nową nitkę, zupełnie nową, także tutaj kilkanaście centymetrów spokojnie nam wystarczy. No i zaczynamy. Wbijam się tutaj w to pierwsze oczko. Zostawiam kawałek, później aby to ładnie wykończyć. I nie wbijam się w to pierwsze brzegowe, tą pierwszą brzegową pętelkę poziomą, tylko w drugą, trochę poniżej. I w taki sposób raz z jednej, raz z drugiej strony łączę te 2 elementy. Wbijamy się w te poziome pętelki brzegowe. I popatrzcie, już nam się tworzy ładny brzeg. Ładny ściek.
I tak cały bok. Bok mam zszyty. Chciałam tylko tu Wam pokazać, jak zakończyć. Przebijam się przez pętelkę poziomą, przez kolejną. I tutaj przez ostatnią. I igłą przebijam się do środka torebki, tak aby do środka przeciągnąć sznurek. Został nam tutaj ten brzeg górny. I tutaj zakończymy tak, jak umiemy. Nie przejmujcie się tym zbytnio, w jaki sposób tutaj tak zszyć, ponieważ jeszcze będziemy sam ten brzeg wykańczać na koniec oczkami ścisłymi, żeby ten brzeg utrzymać w ryzach, żeby on nam się nie rozciągał. Więc tutaj nie musicie od siebie wymagać zbyt wiele. I popatrzcie, tutaj już schowane, ładnie zszyte. Więc bierzemy się za drugi szef i robimy to dokładnie w ten sam sposób. Ja tu sobie ładnie ułożyłam. Widać, jak te boczne pętelki z zygzakiem nam się tu schodzą. Jak je będziemy zszywać. Więc do dzieła. Pierwszą, tą górną brzegową pętelkę sobie zostawmy na później. Zaczynamy od drugiej. I dziergamy raz z jednej, raz z drugiej strony, dokładnie tak, jak to miało miejsce przy poprzednim ściegu. Drugi szef za nami. Zostało nam tu tylko wykończenie tego szwu z tej strony. Więc tak jak poprzednio, przebijamy się przez poziomą pętelkę i kolejną. Popatrzcie, jak tu ładnie wygląda to nasze szycie. I została nam ostatnia pętelka. Przebijamy się przez nią. I tak jak poprzednio, sznurek przebijamy do środka torebki.
I znów zostaje nam do zabezpieczenia brzeg. I znów, tak jak poprzednio, zróbcie to tak jak umiecie, bo jeszcze tutaj w tym miejscu będziemy wykańczać naszą torebkę oczkami ścisłymi. No i tak prezentuje się bok naszej torebki. Przyznam szczerze, że lubię ten moment, kiedy torebka naprawdę zaczyna nabierać kształtu. Te końcówki związujemy tak jak umiemy, staramy się je wszyć, schować, przypalić końcówkę i wtopić w torebkę, tak żeby jak najlepiej je zabezpieczyć. No i jeszcze drugi bok. Postępujemy dokładnie tak samo, czyli 2 szwy. Tutaj tylko jedna istotna uwaga, jak będziecie drugi szef, ten tylny, jak będziecie do tego większego panelu przyszywać bok, to pamiętajcie, aby go zacząć przyszywać od tego samego miejsca, ponieważ tutaj muszą być te boki równo, żeby nam klapka później leżała prosto, żeby się nie wykrzywiała. No i u mnie wygląda to tak. Wszystko już jest wszyte, przyszyte i pochowane, więc pora na okucie. Jeszcze chciałam Wam pokazać, jak tutaj wyglądają wymiary naszej torebki. Już gotowej. No i zaczynamy od zapięcia. Jedną część będziemy przy pomocy ząbków mocować do klapki. Natomiast tutaj musimy sobie przygotować nasze zapięcie, które będziemy mocować do wewnętrznej, frontowej części torebki. Jako że wąsy naszego zapięcia są za małe, no to tutaj ucinamy sobie 4 kilkunastocentymetrowe sznurki. Kładziemy je w taki sposób, jak tutaj pokazuję na filmie. Przytrzymujemy blaszką i zaginamy nasze wąsy. No i przystępujemy do działania. Odginamy tutaj blaszki w naszym zapięciu. Ja to robię rękami, ponieważ ta blaszka jest dość delikatna na tyle, żeby można to było zrobić rękami, a kombinerkami mogłabym to po prostu zbyt mocno wygiąć i zostałoby wgniecenie i ślad. Lekko nakładam na klapkę zapięcie. Odmierzam, czy jest ono symetrycznie wpięte. Mocniej wkładam i tutaj można sobie pomóc trochę śrubokrętem, tak żeby dobrze między ząbki włożyć naszą torebkę, żeby dobrze ząbki zahaczyły nam się o sznurek. No i dobrze zaciskamy. Jeszcze raz kontrola jakości i jest ok, zostaje. Zatem teraz mierzymy, w którym miejscu przymocujemy drugą część zapięcia. I
I tutaj za pomocą szydełka lub igły, i ja wolę igłę, przebijam wszystkie sznurki do wewnętrznej części torebki. Ponownie kontrola jakości, czy aby na pewno wszystko jest symetryczne, czy jest prosto. Jeśli tak, to działamy dalej. Następnie sznurki związujemy mocno, przeciągamy tak jak to nam się uda i wtapiamy oczywiście w torebkę. Koko gotowa. Tak wygląda od środka. No i tak jak już wspominałam, jeszcze zabezpieczymy sobie brzegi oczkami ścisłymi i tutaj używam szydełka 4,5, czyli tego naszego mniejszego. I będzie to sam brzeg. Już klapki tutaj nie obrabiamy. Dość mocno, dość ściśle. Tak, żeby tutaj koko trzymała nam formę. I tak do końca. Brzeg ładnie obrobiony. Przechodzimy zatem dalej, czyli do podszewki. Ja już tutaj podszewkę mam zabezpieczoną szpilkami. Jeżeli używacie szpilek, to uważajcie na palce. Możecie też użyć klamerek. Zatem igły w dłoń. Ja mam na igłę nawleczoną żyłkę, o której mówiłam na początku filmu. I szyjemy. Zaczynamy od poziomej pętelki. Postaram się tutaj zrobić przybliżenie, żebyście lepiej widzieli. Czyli pozioma pętelka, a następnie igłą wbijamy się w tunel, który nam się tworzy w podszewce. I tak naokoło cała torebka na zmianę. Pozioma pętelka i tunel. Pozioma pętelka i tunel. I tak wszywamy podszewkę. Przyszła zatem kolej na rączkę. Wykonujemy 4 oczka łańcuszka. Oczkiem ścisłym zamykamy je w okrąg i pracujemy z samymi oczkami ścisłymi w brzegową nitkę. I wykonujemy rączkę na taką długość, jaką chcemy osiągnąć. Możemy tutaj zacząć od 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Wtedy nasza rączka będzie węższa lub szersza. Pod koniec naszej rączki 2-3 oczka robimy co drugie oczko ścisłe. Wtedy ono nam się zwęzi
i będzie symetryczne względem początku. Rączka gotowa, oczywiście końcówki wrobione, zabezpieczone i wtopione. Zatem przymocowujemy kółko do naszej torebki. Ja już tu mam jedno gotowe, drugie montuję. Robię sobie miejsce szydełkiem. Wtedy mi łatwiej po prostu przebić się kółkiem przez klapkę. I teraz nabijam rączkę na kółko. O, rączka gotowa. Następnie kółka boczne i łańcuszek. Jesteśmy coraz bliżej końca. Jedno zamontowane, montujemy drugie kółko i przygotowujemy łańcuszek. Ja już z jednej strony mam zamontowany karabinczyk. Pokażę Wam, jak to robię. Czyli kombinerkami ostatnie oczko poszerzam, nawlekam karabinczyk. Róbcie to delikatnie, tak żeby nie zniszczyć oczka. Jeśli chcecie, możecie za pomocą igły przewlec sznurek. To już zostawiam Wam do wyboru. Nasza torebka gotowa. Tak się prezentuje. Dziękuję Wam, że chcieliście ze mną być. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Cześć!